Dzisiaj odwiedzamy miasto Łódź, położone w samym centrum Polski. Myśląc o tym mieście, od razu nasuwają się skojarzenia związane z przemysłem włókienniczym oraz fabrykami, no i kominami z czerwonej cegły. To właśnie tu, zaraz obok słynnego łódzkiego mola, w otoczeniu zieleni, w historycznej dzielnicy włókienniczej, powstaje nadzwyczajna inwestycja Fuzja w Łodzi, budowana we współpracy Echo Investment i Airbud. Stary kompleks fabryczny Karola Scheibera na naszych oczach zamienia się w Destination Place, czyli miejsce, które będzie mieściło w sobie nowoczesne mieszkania, punkty gastronomiczne i usługowe oraz place i tereny zielone. W Fuzji będzie mógł odpocząć każdy łodzianin i turysta. Siema! Witajcie na następnej wyprawie. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy miejsce, które jest połączeniem nowoczesności i industrialnego klimatu. To właśnie tutaj narodził się łódzki przemysł włókienniczy. Stare fabryki piszą swoją historię na nowo, także chodźcie z nami tam, gdzie nie wolno, na plac budowy Fuzji w Łodzi. Zaczynamy! Lecimy! Już na nas czekają specjaliści i znowu dzisiaj dokonamy podziału przez pączkowanie. Ja będę z Maćkiem, dzień dobry. Dzień dobry. A my pójdziemy z panią Anią, aby zobaczyć serce Fuzji. Dzień dobry. Dzień dobry. To co? Zapraszam. Zaczynamy! Chodźcie! To jeszcze są takie miejsca, które są bliskie naszemu sercu, a mianowicie takie zaułki. Oczywiście to też w przyszłości będzie odnowione, ale jeszcze jak widzicie możemy wam pokazać to, jak to kiedyś wyglądało i niebawem będziecie mogli zobaczyć, jak już to będzie piękne i nowe. Najwięcej obiektów historycznych tutaj było, o tym wam powiedzą chłopaki. Natomiast wiecie, tak urbexowo, klimatycznie to chyba najbliższy serduszku ten odcinek będzie. A teraz mijając punkt przeciwpożarowy. Dobrze mówię? Tak. Widzicie? I powoli się uczę, co nie? Wbijamy na plac budowy. Piwnice zostawiamy jako ostatnie, bo są najciekawsze, ale nie tym razem. Wbiliśmy się do takiego obiektu, który jeszcze nie jest rewitalizowany, więc możemy zobaczyć, jak wygląda po ponad 100 latach. Jest to ogólnie teren szwalni właśnie dawnej. Jeszcze jak ta farba schodzi tutaj, gaśnice. No jeszcze do niedawna było to w użytku. Zobaczcie, jakie świnki. Tak wyglądają te obiekty. A tutaj na dworze majestatycznie powiewają flagi Airbud. Teraz możecie zobaczyć, jak ta hala jest ogromna. Rozumiem, że to wszystko na lofty będzie przerobione najprawdopodobniej. Ale tak, mega wrażenie to robi. Jak widzicie, znajdujemy się na jego górze, ale musimy iść właśnie do serca tego całego obiektu, czyli tej elektrowni. Tak, ale nie mogliśmy sobie darować przejść właśnie do jednego z bocznych budynków, szczególnie, że jeszcze nie jest odnawiany. I mamy okazję zobaczyć jeszcze w oryginale przed renowacją. Chodźmy więc dalej. A to była taka mała przerwa na urbexik. Cała ta inwestycja, to co teraz jest nowe budowane, będzie pasować do tych właśnie zakładów włókienniczych swoją architekturą, wyglądem. Na elewacji na zewnątrz będzie też ta klinkierowa cegła? Tak, ogólnie cała architektura obiektu jest nawiązaniem do stylu przemysłowego. Tutaj w garażu mamy większość elementów niewykończone, są to elementy żelbetowe w stanie surowym. No tutaj nie trzeba, wiadomo, to będą samochody spały, tak? Tak. Taki labirynt się tu zrobił. Mamy gdzieś taki stempel? O, mamy. Możemy spróbować go postawić? Możemy. Do góry? Do góry, do dok. Dok akurat tutaj nie mamy, więc Aha, rozumiem, bo z tej strony są takie dziurki. tutaj I tu trzeba wbić taką kontrę, tak? Okej. No kurde, w kopalni mieli to z drewna. Ale powiem wam szczerze, że jest to ciężkie. To stal jakaś, prawda? tak, to są wszystko elementy stalowe. SP50. No dobra, spróbowałem. Teraz muszę to odłożyć. Stoimy w tej chwili przed uliczką, która będzie stanowić główne wejście do kompleksu, do projektu Fuzja. A tuż za nami jest główny plac, na którym widać jako pierwszy budynek, który jest w trakcie renowacji, który będzie miał funkcję gastronomiczną. Ze stolikami, cały plac będzie miał taką funkcję, gdzie będzie można przyjść, posiedzieć, zrelaksować się, będzie miał część zieloną, część przeznaczoną na eventy, a tuż przed nami również elektrownia. I za nami widać to połączenie starego z nowym, czyli nową mieszkaniówkę współczesną, wybudowaną przez nas.
nas i połączenie ze starymi zabytkowymi obiektami historycznymi, które mamy na placu. Czyli stąd ta nazwa fuzja po prostu. Tutaj łączymy stare z nowym, jak widać. No i przede wszystkim też to, co mi się spodobało, to jest to, że od głównego wejścia pierwszy budynek to będzie gastronomia. Budynek za moimi plecami to słynna elektrownia Karola Scheiblera. Słuchajcie, jest ona centrum całego kompleksu, jest to praktycznie jego serce. Karol Scheibler był potentantem na rynku włókienniczym, cały ten kompleks należał do niego. Słuchajcie, czemu ta elektrownia tutaj powstała? W pewnym momencie chciał się uniezależnić od zewnętrznych dostaw energii, dlatego w 1910 roku według jego inicjatywy powstała ta elektrownia, która zasilała cały ten kompleks. Ale jak kompleks, to ogromny teren, także nie przedłużajmy, chodźmy zwiedzać go dalej, a reszcie historii usłyszycie w środku. Tych płytek do budowania na obiekcie mamy około 170 000 Takich małych cegiełek. cegiełek. A właśnie jak już jesteśmy przy liczbach, ile, na pewno wiesz, ile metrów sześciennych betonu poszło na tą realizację? Znaczy obecnie na dzień dzisiejszy poszło około 8000 m3 betonu, natomiast całość obiektu zostanie budowane około 13 500 m3. 13,5 tysiąca metrów sześciennych. Ile się mieści w jednej gruszce? W jednej gruszce maksymalnie mieści się 10 m3. 10 metrów. Dziękuję, dziękuję. Ile stali? Stali około 1020 ton. 1200 ton stali na same szalunki Na całą konstrukcję, Okej. stal w większości, najdrobniejsze pręty i tego jest 250 ton, to jest 8 mm. Ale to mówisz teraz jakby wartości, które będą docelowo, czy które są Docelowo. w tym? Docelowo, okej. A samych ścian? Samych ścian jest około 13 000 m2. Samych ścian. Tak. W tym miejscu będzie wejście na taki ogródek. A, czyli my nie przeszliśmy po części wspólnej. Nie, część wspólna jest tam, tu jest korytarz. Chodźcie, zobaczymy, okej. Dobra, powoli. Gdzie jest wejście? No to może. Zacznijmy od wejścia. To jest jedno mieszkanie? Już zaraz to było. Wejście generalnie jest tutaj. To jest wejście do domu. Tak. Tutaj To czy to? Tu jest wejście do korytarza od zewnątrz. Tutaj mamy korytarz ogólnodostępny. Tu mamy podziały. Jedno mieszkanie. Aha, dobra, rozumiem. To będzie jedno mieszkanie. Tu. Tutaj będzie drugie mieszkanie. Okej. Mamy kawalerki. Bo jakby Tutaj jest klatka schodowa. na górę. Tak, I do garażu. tak. Tutaj będzie kolejne mieszkanie. Dlaczego będzie dwoje drzwi? Czy... Nie, tu będzie wejście, natomiast tutaj będą prowadzone instalacje. Tutaj będzie taka zabudowa, zresztą widać otwory duże porobione. Aha. Będzie prosto wnęka, zrobiona, zamurowana. A, czyli czyjeś mieszkanie będzie wcięte w tym miejscu. Dokładnie. O właśnie, jak już jesteśmy przy instalacjach, wytłumacz proszę, na co będzie się składał ten cały inteligentny dom? Co tutaj, jakie będą zastosowane pomysły, technologie, nowinki? Przewidywany jest tutaj system Blue Bolt albo Smart Dome, polegający na tym, że będzie to miało znamiona troszkę takich mieszkań inteligentnych, gdzie będzie można sobie na przykład za pomocą smartfona otworzyć drzwi Czy takie elektrozamki? tak, drzwi do klatek schodowych, będzie można sobie ustawiać temperaturę. Właśnie mieszkania. temperaturę oddzielnego jednego mieszkania, nie całego Tak, budynku. oddzielnego mieszkania. Rolety też sterowane? Na standardowym wyposażeniu nie ma, ale jeżeli ktoś sobie założy, to jak najbardziej będzie można Rozumiem, czyli tam zasypywać. instalacje i tak Tak. dalej. Okej. Czyli możemy zaaranżować taką scenkę, że załóż, wchodzę do mieszkania, tu są drzwi, przepraszam. Tak. Wchodzę do mieszkania i mówię tak. Alexa, zamknij drzwi za mną. Alexa zamyka drzwi, co nie? Idę dalej i mówię tak. Alexa, trochę mi za gorąco, a możesz przekręcić klimatyzację? Tak jest, mój panie. I ona go tam daje niżej. Potem podchodzę tutaj i mówię, Alexa, otwórz proszę rolety, bo chcę. Tu będzie ogródek, tak? Tak. Otwórz proszę rolety, bo chcę wyjść. Tak jest, panie Jakubie, już to robię, nie? I generalnie tak to ma funkcjonować z tego, co mi się wydaje. Tak? Takie jest założenie. To, co na czym chodzimy, to są jeszcze zabytkowe płyty żeliwne, które zostały odzyskane. Jak widzicie, są w naprawdę dobrym stanie, ale też nie o tym, bo chciałbym wam pokazać, widzicie tam te drzwi. Tutaj niegdyś były 4 kotły, został tylko jeden. Wyglądały one jak właśnie to, co znajduje się za moimi plecami. Tam też możemy dostrzec u góry drzwi, które jeszcze prowadzą, mają cel, a tutaj już
możemy się tylko domyślać. Łukasz, nie namawiam cię, ale nie podniesiesz tego. O, proszę. Co prawda nie będzie miał pleców niedługo, ale podniósł. No lekkie chyba nie było. Nie było, ale ważniejsze jest to, że idziemy teraz do maszynowni. Chodźmy do niej. Tym oto magicznym sposobem znaleźliśmy się na +1, będzie +6. Będzie +5, parter jako Jako szóste. Tak. Balkony. Tak, Możecie położyć. balkony prefabrykowane. Weszliśmy teraz już komuś do mieszkania, czy jeszcze nie? Tak, jesteśmy w mieszkaniu. I tam pewnie jest wejście, czyli znowu Tak. weszliśmy przez okno. Tak, dokładnie. Możemy iść na górę. Chodźcie, zobaczymy. Kolejna rzecz, te elementy historyczne. Ja już widzę tą fasadę, wy ją zobaczycie za chwilę, ale no właśnie ta historia ocieka w takich tutaj miejscach, że wystarczy nawet po tych schodach technicznych iść. Jak spojrzycie właśnie na tą balustradę i teraz na resztę budynku. Słuchajcie, plac budowy to są takie klocki Lego dla dorosłych i nie wspominam o tym przypadkowo. Słuchajcie, to jest model z klocków elektrowni Karola Scheiblera, wybudowany przez łodzianina Michała Dudę. Słuchajcie, jeżeli chcecie go wspomóc, jeżeli chcecie, żeby ten projekt trafił do sprzedaży, to wejdźcie na stronę Lego Idea, zagłosujcie Elektrownia Scheiblera, dajcie chłopakowi szansę, bo mega się postarał, mega projekt, mega odzorowanie, także warto, żeby informacja poszła w świat, a my idziemy z tym filmem dalej. Balkonik, który mogą Państwo rozpoznać z firmy Obywatel Sztura. Młody Sztur stoi na tym balkoniku i przemawia do pracowników fabryki. A tam mamy takie okienko, taki wykurz z okienkiem, który nazywamy okienkiem prezesa potocznie. To jest miejsce, z którego właściciel fabryki doglądał, jak to wszystko tutaj pracowało. No tutaj Kuba to by był w raju. Tablica nastawcza, on lubi czytać kilowaty, waty, kosinusy, ampery, regulacje napięcia i ruszać wszystkie wajchy. Tutaj zobacz w ogóle, tutaj można to nacisnąć. O, i teraz powinien popłynąć prąd. Też ile trzeba, jaką trzeba mieć wiedzę, żeby wszystko ogarniać, żeby wiedzieć co do czego służy, w którym momencie to przełączyć, nie? No dlatego my nie pracowaliśmy w elektrowni, Łukasz. Nie. Piana całoroczna. I co tym uszczelniacie? Uszczelniamy zazwyczaj przerwy w szalunkach, czy to ściennych, czy stropowych. Zaraz znajdziemy się z Łukaszem w oknie człowieka, który nadzorował całą pracę w maszynowni, czyli tak naprawdę w najważniejszym punkcie tej elektrowni. I to właśnie tutaj jest to okno, przez które codziennie kierownik mógł wyjrzeć i zobaczyć, jak to wszystko działa i co ci pracownicy tu robią. Idealne dla Kuby, który nadzoruje, co robimy. On taki wścibski jest. A czemu właśnie są te takie czerwone kapsle na druty Czerwone kable pozakładowe? to są tak zwane grzybki, one zabezpieczają wytyki, czyli elementy startowe zbrojenia do wyższych kondygnacji, że w razie czego gdyby ktoś upadł, żeby się nie nabił na pręty. Jasne. To będziesz taki pręt, no tak. Szubienica, pręty. To cały salon tortur tutaj macie. Nie jest chyba tak Do źle. wyboru, do koloru, co kto chce. Ale finalnie chyba nie jest tak źle, co? Nie jest tak źle. I idzie wszystko zgodnie z planem? Kiedy zaczęliście budowę? Myśmy weszli na plac budowy w styczniu Tego roku? Tego roku. Jesteśmy na kondygnacji drugiej z konstrukcją. Zakończenie mamy do końca maja przyszłego roku. Przyszłego roku. Ale to już jest takie finalnie, że Finalne mogą oddanie, wchodzić. tak, pozwolenie na użytkowanie. remontować. Możemy przekazywać lokatorom Okej. mieszkania i mogą się wprowadzać. Remontować złego słowa użyłem. Wykańczać. Bo remontuje się jak jest coś starego. Tam to było remontowe. Tak. Dobra. To chyba mamy wszystko obcykane. I jak było? Mistrzostwo świata. Podobało się? Spełniłem kolejne marzenie. Chodźcie, podsumujemy ten odcinek. No i co, znowu się spotykamy. Co wam się najbardziej podobało? Tylko szczerze. Nie będę oryginalny, ale powiem wam szczerze, że podobała mi się najbardziej elektrownia, jest po prostu przepiękna, no i jest to kwintesencja tej fuzji, to znaczy elektrownia stara i już tutaj powstaje nowa budowa, no i pięknie to po prostu Ja wygląda. jestem pod mega wrażeniem, że zostało zachowanych wiele elementów historycznych, maszyn, generatorów, naprawdę fantastyczna robota. Ja bym tutaj chciał bardzo podziękować za oprowadzenie mnie oraz za przedstawienie tych najciekawszych elementów moim zdaniem, czyli tego całego smart domu. No i co?
Do zobaczenia na następnej wyprawie! Firma Airbud na co dzień tworzy zaskakujące i wymagające konstrukcje. Tym razem przygotowała specjalne wyzwanie, a raczej konkurs dla Was. Teraz Ty masz szansę stworzyć sobie świetną przestrzeń do swojego rozwoju, wygrać staż w jednej z czołowych grup budowlanych w Polsce i dołączyć do tego zespołu. Szukamy studentów 2., 3. i 4. roku budownictwa, architektury lub jakichkolwiek kierunków pokrewnych. Zadanie jest jedno. Wyobraź sobie, jaki obiekt chciałbyś zbudować w swojej okolicy i pokaż nam swoją wizję. Im większą inwencją lub umiejętnościami się wykażesz, tym lepiej. Szczególną uwagę będziemy zwracali na kreatywność, ale też użyteczność budynku, który chcielibyście postawić w swoim mieście lub dzielnicy. Forma przesłania pracy jest dowolna. Może to być filmik z uzasadnieniem, wizualizacja, rysunek, nawet plakat. Oprócz głównej wygranej, czyli stażu w Airbud, w konkursie można zgarnąć jeszcze kasę w wysokości 1000 zł oraz smartwatcha. Wszystkie szczegóły oraz regulamin znajdziecie w linku pod tym filmem. Mi pozostaje trzymać za Was kciuki i do zobaczenia.